Mm, okay, I think we are recording right now. Yes, we are. And I see the microphone is working, so that's good. This should probably be moved a little bit. I think it's set properly. So now, let's record how to make the best tiramisu. And we will record it like this. I will record it in English, and you'll have to listen to it. And then you will have to try and translate it at home, I guess, again. Or maybe I can help you translate this too. Let's see. How to make the best tiramisu. I remember having tiramisu for the first time at a little Italian restaurant where my dad worked when I was a kid and hating this stuff. No 6-year-old loves Marsala wine and what should be pudding and cookies. Fast forward to my days in culinary school, where I fell in love with a tiramisu so full of rich coffee flavor and the lightest, airiest tabaglione I'd ever had. Of course, making ladyfingers from scratch made me think I'd never make tiramisu from scratch ever again. At home, I take the lessons I learned as a kid and a culinary student to make a tiramisu strong on the coffee flavor and focused on a dreamy, light mascarpone and tabaglione filling. We'll pick up a package of store bought ladyfingers and never look back because this recipe is easily the best tiramisu I've ever eaten. What is tiramisu? The Italian dessert loosely translates to a pick me up and falls somewhere between a pudding and a trifle. Layers of whipped pudding, known as tabaglione, are layered with coffee and a liqueur soaked ladyfingers. Then the whole dish is topped with cocoa powder or shaved chocolate. Shaved chocolate is just when you take chocolate and you kind of grate it. Ściera na tarce. The history and invention of tiramisu is quite disputed, with some Italians claiming it to be a rustic heritage dish and others saying it could only have been invented by an Italian pastry chef. It became popular in the US in the 1980s, where it remains popular as a restaurant only type dessert. I'm not going to tell tales here. Tiramisu at home requires a bit of work, mostly in making a zabaglione from whipped eggs. But since making this dish at home means you can dial in the flavors exactly as you like them, the efforts are well worth it. As your fork swipes through a serving, you'll find that the ladyfingers are miraculously tender, holding together a light as air pudding. Each bite is rich and creamy with a balanced sweetness and just a little boozy with coffee and cocoa's bitterness for a dessert that keeps you coming back for more after each bite. And now, a few other words that you were curious about, yes? First of all, uh, here, no 6-year-old loves Marsala wine in what should be pudding and cookies. Żaden 6-latek nie lubi wina Marsala w czymś, co powinno być po prostu budyniem z ciastkami. Fast forward to my days in culinary school. Przeskoczmy do przodu do moich dni w szkole kulinarnej, czy w gastronomicznej szkole, gdzie zakochałam się z tiramisu tak pełnym bogatego smaku kawy i najlżejszym, najbardziej napowietrzonym cabalionem w moim całym życiu. Oczywiście, robienie biszkoptów od zera sprawiło, że pomyślałam, że nigdy nie zrobię tiramisu od zera kiedykolwiek więcej w moim życiu. W domu korzystam z lekcji, których nauczyłam się jako dziecko i w szkole gastronomicznej, jako student gastronomiczny, aby stworzyć tiramisu, który ma mocny smak kawy i skupiony na takim wręcz wyjętym z marzeń, lekkim mascarpone i tabaglione, w sensie kremem, bo filling to jest krem, uzupełnienie, farsz i tak dalej. Czyli ten filling musi być tak naprawdę pierwszym elementem tłumaczenia na polski. Wtedy mówimy skupionym na farszu, kremie, który jest jak wyjęty z marzeń, lekki i oparty na mascarpone i tabaglione. We'll pick up a package of store-bought ladyfingers, czyli kupimy sobie torbę kupnych biszkoptów i nigdy więcej się nie spojrzymy do tyłu, ponieważ ten przepis jest prawdopodobnie, easily, nie łatwo, tylko prawdopodobnie tutaj akurat, najlepszym tiramisu, jaki kiedykolwiek jadłam. Teraz,
Ten deser włoski luźno tłumaczy się jako, ale to bardziej można traktować jako tak, może niedokładnie, tak? Jest tłumaczony jako podnieś mnie. I wpada gdzieś pomiędzy puddingiem a trifle. Trifle to tego chyba nie powinno się tłumaczyć, to jest taki brytyjski deser składający się z biszkoptów, kremu i owoców. To można zgooglować bardzo łatwo. Czyli ten deser, ten tiramisu jest czymś pomiędzy jednym a drugim, bo jest ten biszkopt, w sumie jest budyń, ale tak nie do końca jedno ani drugie. Warstwy ubitego budyniu, znane jako cabalione, są układane warstwami z kawą, z biszkoptami, znowu trzeba najpierw biszkopty tłumaczyć, z biszkoptami, które są nasiąknięte, bo soaked, kawą i likierem. Wówczas następnie całe danie jest pokryte czy zakończone kakao w takim proszku bądź wiórkami czekolady. Historia i wynalezienie tiramisu jest całkiem wykłócane przez ludzi, przy czym niektórzy Włosi wręcz twierdzą, że to jest danie, rustykalne danie dziedzictwa kulturowego, bo heritage to jest takie dziedziczenie, ale nie w znaczeniu finansowym, a raczej to, co się dziedziczy wiekami i generacjami. And others i inni mówiący, saying it could only have been invented, mogło to tylko być wynalezione by an Italian pastry chef, przez włoskiego cukiernika, no powiedzmy. It became popular in the US in the 1980s. Stało się popularne w Stanach w latach 80., gdzie do tej pory jest popularne, pozostaje popularnym, czyli remains popular, as a restaurant-only type dessert. Jako deser serwowany tylko w restauracjach. Restaurant only, tak? I'm not going to tell tales here. Nie będę gadać głupot ani opowiastek. Tiramisu at home requires a bit of work. Domowe tiramisu wymaga trochę roboty. Mostly in making a cabalione with whipped eggs. Głównie w tym, że trzeba zrobić cabalione z bitymi jajkami. But since making the dish at home means you can dial in the flavors, ale jako, że tworzenie tej potrawy w domu oznacza, że możesz dosłownie dokręcić smaki, a przenośnie dopasować smaki, dokładnie tak, jak je lubisz, wysiłek jest warty tego. The efforts are well worth it. Czyli wysiłki są dobrze warte tego, ale tak przenośnie już mówiąc, to wysiłki są zdecydowanie warte. As your fork swipes through a serving, wówczas gdy twój widelec przekraja przez porcję, you'll find that the lady fingers, zauważysz, że te biszkopty are miraculously tender, są cudnie, wręcz niewiarygodnie mięciutkie. Holding together, trzymając się razem, a light as air pudding, trzymając razem, lekki jak powietrze budyń. Each bite is rich and creamy. Każdy kęs jest bogaty i kremowy. With a balanced sweetness, ze zrównoważoną słodyczą. And just a little boozy. I taki troszeczkę alkoholowy. With coffee and cocoa's bitterness for a dessert. Z dodatkiem goryczy kawy i kakao jako desert, który keeps you coming back for more. Sprawia, że ciągle wracasz na kolejne kęsy w dopowiedzeniu po każdym gryzie.